Witam wszystkich w pierwszym odcinku garażowych manewrów, czyli formacie, w którym odwalam szeroko pojętą fuszerkę, głównie przy mojej maszynce, jaką jest Yamaha MT-125A z 2016 roku o nazwie roboczej Proca. Motorek zakupiłem w stanie takim sobie i wymagał kilku niezbędnych napraw na wczoraj i ze względu na dosyć mało takiego kontentu na YouTube oraz moją zajawkę do mechaniki i nagrywania, postanowiłem zorganizować coś w formie wideo pamiętnika, bo podejrzewam, że większość rzeczy, które się tu będą działy, nie będzie można nazwać naprawami. Nie jestem żadnym znawcą, a tym bardziej profesjonalistą, także mam nadzieję, że wszelakie akcje będziecie traktować z przymrużeniem oka. Decyzja o udokumentowaniu tej istnej fuszery powstała dosyć spontanicznie, dosłownie chwilę po zakończeniu pierwszego manewru, czyli naprawy dźwigni hamulca tylnego, co niestety wręcz idealnie nadawałoby się jako filmik pilotażowy do tego formatu. Niestety, teraz widzicie krótkie przebitki z efektu końcowego, gdzie wielkiej filozofii w tym nie ma. Po prostu wywierciłem w stopce dziurę i ją nagwintowałem i przy pomocy mocnego kleju do gwintów wkręciłem śrubę. W moto, poza tym, zdążyłem wykonać delikatne modyfikacje, takie jak założenie taniego X-Gripa oraz torby na zadupek z pewnego serwisu aukcyjnego. Nie będę mówił jakiego, bo mi nie zapłacili. Na tyle proste i idiotoodporne, że nie ma co tego komentować. Na razie mają za sobą około 200 km i się nie rozleciały, co jest całkiem niezłym początkiem. Po doświadczeniu nabytym z moim starym, poczciwym Simpsonem, byłem święcie przekonany, że koszt zakupu nowej linki zamknie się w maksymalnie 20-30 zł, co było moją pierwszą niespodzianką na tej, mam nadzieję, długiej drodze z motocyklami. Szybka pomoc wujka Google i ceny oscylujące w granicach 110 zł zmiotły mnie z planszy. Mój kochany brat, który doświadczenie z moto ma już od ładnych paru lat, poprawił mi humor, tym, że do jego sprzętu koszt takiej linki to co najmniej 150 zł. Super. Chwila główkowania i myśl, że przecież MT to samo co YZF-R, a linki do tego modelu nie dość, że powszechniejsze, to jeszcze o wiele tańsze. Zamówiłem, no i jednak to nie to samo. Niektórzy powiedzą, że chytry traci 2 razy, ale nie ze mną te numery. Pancerz starej linki był w całkiem znośnym stanie, dlatego udałem się do mojego lokalnego sklepu z częściami do wszelakich jednośladów i zakupiłem zestaw naprawczy linek. Co prawda, trochę zabawy z tym było, ale fuzja mocy fuszerki wraz z moim tatą przyniósł w miarę zadowalający efekt. Na początku usuwamy uszkodzoną linkę z pancerza, dokładnie go oczyszczamy, obcinamy końcówkę z nowej linki i robimy wstępne przymiarki pod docięcie. Jeżeli utniecie to sensownymi obcęgami, to nie ma co się martwić, tylko przekładacie nową linkę przez pancerz i voilà. No, ja oczywiście ciąłem to jakimś byle gównem i metalowy splot zaczął się od razu rozwalać. Dajemy więc mnóstwo specjalnego smaru do linek, albo jakiegoś czarnego siuwaksa i bardzo delikatnie prowadzimy linkę w pancerz. Po upewnieniu się, że długość będzie odpowiednia, wstępnie zatrzaskujemy pasującą końcówkę, odcinamy nadmiar i zaciskamy z wyczuciem. Dajemy jeszcze odrobinkę smaru. Na końcu wskazane jest, żeby zakręconą końcówkę potraktować cyną. No albo jeździć i obserwować, czy się nie wykręca. Po oczywistym wyborze opcji numer 2 w dokładny, delikatny sposób szlifujemy bębenek, aby bezproblemowo wchodził w swój slot w klamce. Jeszcze finalne smarowanie w najbardziej newralgicznych miejscach, zamocowanie linki na swoim miejscu i gotowe. Dzięki, działa. Na razie jest ok. Jeżeli coś niedobrego się będzie działo, na pewno zakupię oryginalną linkę i będę miał bezpośrednie porównanie, czy jest to faktycznie warte swojej ceny. Jako ciekawostkę i pierdółkę do darmowej dostawy dorzuciłem sobie takowe coś, żeby moto stało stabilnie na piochu. Proca będzie parkowana przez 90% czasu na twardym podłożu w garażu, więc wątpię, żeby to było akcesorium konkretnie dla mnie, ale z ciekawości założymy. Instalacja jest banalnie prosta. Po prostu wkręcamy 3 ampule, no i niby koniec. Pojawił się jednak pewien problem. Poszerzenie jest trochę za duże na moją stopkę boczną. Przez prędkość dodania do koszyka przeoczyłem fakt, że mój kształt stopki nie jest wspierany. Moto stoi stabilnie, ale przy złożeniu stopki coś lata. Więc szybkie poruszenie 3 pozostałych szarych komórek i patent znaleziony. Bierzemy kawałek tekturki, w tym wypadku to jakaś pocztówka, składamy, żeby zrobiło się kilka warstw, docinamy na kształt stopki. Obsadzamy na stopce, dokręcamy z wyczuciem, bo jakość tych śrubek pozostawia wiele do życzenia i cieszymy się niezmarnowanymi 15 zeta.
proca w momencie zakupu była wyposażona w jakiś fajny wydech oraz przednią szybkę, ale zabrakło mi w niej jeszcze jednej istotnej dla mnie rzeczy – krótkiego mocowania na blachy. Po szybkim przejrzeniu wiadomo jakiej strony natknąłem się na obiecującą ofertę, która miała nawet wycięte eleganckie emblematy MT-125. Cena mnie lekko zniechęciła, ale pokazałem znalezisko mojemu dobremu przyjacielowi, który bardzo szybko wyjaśnił, że niby te emblematy są fajne, ale trochę impotencja. Dlatego grzebnąłem jeszcze trochę i znalazłem identyczne mocowanie, praktycznie 1 do 1, z tą małą różnicą, że tu nie było wyciętych laserowo czy innym CNC napisów. No i cena magicznie była o 30 zł niższa. Długo się nie zastanawiałem, kupiłem i grzecznie poczekałem na dostawę, wszystko wyglądało w porządku, więc wziąłem się za montaż. Najpierw pasowałoby pozbyć się dotychczasowego mocowania. Będziemy bawić się przy kabelkach, dlatego pierwsze co robimy to odpinamy akumulator. Odkręcamy śrubki osłony lampy tylnej, następnie 3 mocujące uchwyt do ogona, zapominamy co właściwie robimy i przypadkowo rozkręcamy cały zadupek. Niestety, nie nagrałem całego manewru, ale trochę kombinowania i instalujemy krótkie mocowanie na oryginalnym trójkącie, żeby zaoszczędzić docinania odpowiedniego adaptera. Regulujemy to tak, żeby jako tako wyglądało i bierzemy się za montaż migaczów. Podpinamy akumulator i sprawdzamy, czy na pewno dobrze zdrutowaliśmy kierunki. Side note. Specjalnie na sam koniec zostawiłem podświetlanie tablicy, bo coś mi nie grało. Na LEDzie ewidentnie widać, że czerwony kabel przylutowany jest do minusa. Zanim wszystko poskręcamy jak pan Wiesio uczył, sprawdzam czy to fakt. No i jednak czerwony kabel to plus. Jeżeli będziecie mocować to w swoich egzemplarzach, koniecznie zwróćcie na to uwagę. Składamy wszystko do kupy, zakładamy tablicę rejestracyjną, żeby podczas montażu było prościej i gotowe. Jako mały detal dodałem kawałek taśmy izolacyjnej na podświetlenie tablicy, bo mam wrażenie, że bez tego bardziej oślepiamy kierowców za nami, niż faktycznie doświetlamy ją w odpowiedni sposób. Efekt końcowy jest dla mnie bardziej niż zadowalający. Co prawda, pierwsza przejażdżka w deszcz bardzo ładnie zmoczyła mi cały ogon i torbę bagażową, ale i tak jest luksus. Na ten moment to chyba wszystko. Jeżeli obejrzeliście tę abominację do końca, to z całego serduszka dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.